To jest nasz codzienny rytuał: pakowanie walizek na pakę, uwiązywanie ich paskiem i owijanie ich prezentem, żeby się nie zakurzyły i nie wypadły. Także codziennie to samo. Czas już wyjeżdżać niestety, ale nie zapomnimy Laurence i jej fantastycznego hotelu. Teraz dalej w drogę do Morambe. Mamy dużo pięknych baobabów, droga jest bardzo wąska. Mam nadzieję, że te rysy na karoserii od gałęzi nie będą nam policzone, ale wrażenia są nieziemskie, tylko jedzie się powoli. Z wszystkich strumieni do tej pory ten był w sumie najgłębszy, ale daliśmy radę. No i wjeżdżamy na RN9. Pojawił się znowu asfalt. To jest coś, czego nie widzieliśmy od tygodnia. No i skończył się asfalt. Nie ma już tak pięknie. I mamy komplet pasażerów nieproszonych z tyłu. They want on a highway on this RN9.
this offshoot. Yeah. Right. Sytuacja z promem wymknęła się trochę spod kontroli. Chłopaki chcieli nas zrzedzać dużo pieniędzy. Nie chcieli nam pokazać, gdzie jest alternatywny przejazd. Musieliśmy ustalić to sami, bo nikt nam nie chciał powiedzieć. Ta rzeka, przejechaliśmy ją bez promu. Publiczny prom z silnikiem nie działa. Ludzie chodząc w rzece pchają prom i chcą za to dosyć dużo pieniędzy. Dodatkowo jak przy wyjeździe z promu się zakopiesz, to jeszcze dodatkową kasę za wypchnięcie cię. Jest taka opcja, żeby przejechać przez Tamek, ponieważ jest budowana droga, więc jest też nasyp zrobiony przez tą rzekę. Trwają od paru lat prace, ale da się tam przejechać, a nikt nam nie chciał pokazać, gdzie to jest. Chcieli zrobić to za pieniądze, a my byliśmy już na tyle wkurwieni na nich, że daliśmy sobie radę sami. Pojechaliśmy w jakieś totalne opłotki, wypuściliśmy drona i na przełaj przez krzaki dotarliśmy do tej drogi na Tamę. No i przeprawiliśmy się tam, dając jeszcze małe wziątki po drodze paru robotnikom, którzy pilnowali wjazdu. Potem na końcu Tamy pan jakiś przyszedł, nam powiedział, że jest zakazane, żeby tędy przejeżdżać, bo tu trwają prace, no ale poprosiliśmy, to nas puścił. Ale to każdy już musi sam negocjować, czy mu się opłaca wydać 100 czy 90 euro na ten prom, który powinien kosztować najwyżej 30. No także tak to wygląda tutaj. Jedziemy już do Morąbę, dosyć wyboistą, ale ogólnie dobrą drogą. Czasem przy drodze są takie małe cmentarze. Już dojechaliśmy. Mamy tutaj jeden bungalow, który musimy się podzielić, bo jest ostatni. Ale Morąbę wygląda na bardzo sympatyczną wioskę. Mają prąd, to już jest dużo. I mamy palmę z kokosami pod naszym hotelem. No i co jeszcze? I furtkę na morze po prostu. Z żalem opuszczamy Morądawę. Z żalem opuszczamy Morąbę. Jest tu nawet poczta, o tam, taka. O, i jest tu bank, który nie wypłacił mi pieniędzy, co prawda, ale ja mi wypłacił. No i kupiliśmy znaczki. No już myślałem, że zostawiłem dostatecznie dużo miejsca na pocztówce, tym razem na znaczki. Okazało się, że znów Madagaskar mnie pobił. Płaciliśmy pieniądze. Otóż na Madagaskarze każdy może być milionerem. Tutaj mamy 3 miliony ariarów w tym woreczku. I niestety kraj ma ten obrót gotówkowy. Prawie cały czas trzeba płacić gotówką. W bardzo niewielu miejscach zapłacicie kartą. Więc trzeba cały czas szukać bankomatu. Zasada jest taka, że jak jest stacja benzynowa, trzeba tankować i jak jest bankomat, trzeba wypłacać. Bo inaczej można płacić euro, ale kurs jest bardzo często kiepski, dużo gorszy niż oficjalny w banku. Więc chodzi się z takimi woreczkami, bo do portfela się to nie mieści. No, niestety największy bank no to 20 000 ariarów, czyli w przybliżeniu 4 euro. One schodzą bardzo szybko, więc niech Was nie zmyli, jeżeli macie taki gruby zwitek, bo to może w 2 dni być bardzo szybko wydane. No ale tak, to jest ważne. W Madagaskarze trzeba mieć przy sobie gotówkę. Przed nami tylko 2 godziny dzisiaj, podobno dosyć dobrej drogi. 2 godziny to jest nic, to jest najkrótszy dzień jazdy, jaki mieliśmy. Także idziemy do Andavadowaki, gdzie zostaniemy 2 noce. Plażing, smażing. Będzie fajnie.
Zebu to tradycyjna madagaskarska krowa. Ma taki garb na szyi. Wielu ludzi ją tu hoduje. No i robi się z niej dobre steki, dobre gulasze. Daje też mleko, robi się sery z tego mleka. No Zebu jest takim nieodłącznym towarzyszem rolnika na Madagaskarze. Madagaskar to kraj baobabów, ale ten jest wyjątkowo dorodny. Nasz bungalow w Manga Lodge, Banda Wadowaka, no to jest raj. Jesteśmy u Filipa, Francuza. Tutaj wychodzimy z domku od razu na wspaniałą plażę. Proszę. Raj. Stajemy 2 dni, no fajnie było zostać dłużej, ale obok jest restauracja, tam są kolejne hotele. Wzdłuż tej całej zatoki na półwyspie są 4 hotele, no wybraliśmy ten. Ale odwiedziliśmy też hotel Olobe, który jest tam na końcu półwyspu. Prowadzi go taki Australijczyk Jules. Tam jest prawdziwy luksus, jakbyście mieli ochotę. Są wspaniałe takie pokoje dwuizbowe, łazienka, która jest większa od naszego bungalowu i dodatkowo wanna na wielkim tarasie wychodzącym na morze. Narożna wanna, także tam to już jest design, luksus i przepych. Za 100 euro za dobę, także nie jest tak źle. My płacimy 67.
Dzisiaj wybrałem się na nurkowanie katamaranem. Jedziemy nurkować z Filipem. Filip jest Belgiem, wiesz, jest tutaj od wielu lat jako instruktor nurkowania, kapitan łódki. I spotkałem też pięknego psiaka. Pukę jest suczką, ma 3 lata, jest labradorem. Wychowała się tutaj, należy do właściciela tego przedsiębiorstwa, tego hotelu, który jest Australijczykiem, Jules. Nurkowanie było średnie, bo była kiepska widoczność, ale za to na końcu Jules wskoczył razem ze swoją labradorką do wody i powiedział: ja z katamaranu nie jadę pontonem, ja dopłynę do brzegu sam. No i wskoczył z maską, płetwami i psem. No i popłynęli sobie 600 metrów do brzegu. Pies gruby, więc mu się przyda wysiłek. No a pan, mimo wieku, no takiego z 6 dych już, to w dobrej formie. Także spoko. Interesującym punktem w tych hotelach na wybrzeżu, gdzie problem jest z brakiem infrastruktury, gdzie raczej prąd się uzyskuje z energii słonecznej, jest to, że w hotelach najczęściej jest zimna woda w prysznicu, no bo się jej nie grzeje. Natomiast tutaj, o, takie stojaki z lustrem i to lustro odbija słońce. Z jednej strony jest czarne, z drugiej strony jest lustro. Ono odbija światło słoneczne i kieruje na te butelki pod szkłem. Te butelki w ciągu dnia się nagrzewają i wieczorem można je wyjąć. Jest bardzo ciepła woda. Można sobie zmieszać z zimną w prysznicu i wziąć fajny prysznic. Takie ekologiczne rozwiązanie. Jutro już wyjeżdżamy, a wcale nie chcę stąd wyjeżdżać, bo tu jest pięknie. No ale trudno. Jedziemy do Ambatomila. Tam też będzie ładnie. I bardzo piaszczysty odcinek, 2 godziny do Ambatomilo. Cała to jest droga zrobiona z piasku, jedzie się w piaszczystych kolejnach, więc trzeba trochę spuścić powietrze z opon. Trzeba do 1,5 spuścić powietrze i pewnie używać co najmniej napędu na 4 koła, jeżeli nie low range również. Droga nie jest taka zła, czasem jest trochę piasku i ogólnie jest bardzo wyboista miejscami i trochę trzęsie, ale myślę, że spokojnie da się to radę zrobić naszym samochodem.
Drogi na Madagaskarze to jest jedna z najbardziej wyjątkowych i najbardziej nieznośnych elementów podróży tutaj. Drogi są w bardzo kiepskim stanie. Jeśli jest to asfalt, to jest to na niektórych drogach. One najczęściej i tak mają mnóstwo dziur. Są nieliczne, skończone odcinki nowych dróg. One są w dobrym stanie, ale są to przypadkowe kawałki rozsiane po całym niemałym kraju. Kraj wielkości 3 Polsk. Poruszanie jest ciężkie. Kiedy jest to w miarę dobra droga gruntowa, bez wielkich dziur, bez błota, wtedy można mówić o szczęściu. Drogi są dosyć dobrze rozjeżdżone, natomiast nie ma żadnych znaków, więc musicie polegać albo na dobrym GPS-ie, na Google Maps, albo na czeskich mapach Maps.me, które też bardzo dobrze coś tutaj sprawdzają. Podróżowanie trwa długo. Jedną z ciekawszych rzeczy są takie szlabany umieszczone na takich zwłaszcza gruntowych, wiejskich drogach przez okolicznych mieszkańców, którzy pobierają swego rodzaju myto, opłatę za przejazd tą drogą. To jest takie nieoficjalne datek na rzecz lokalnej społeczności. Rząd nie ma z tym nic wspólnego i umywa od tego ręce. Często są też rzeki. Wtedy trzeba zapłacić za prom. Prom teoretycznie jest publiczny, w praktyce obsługują go też lokalni mieszkańcy i pobierają za to opłatę. Prom najczęściej składa się z kilku zbitych desek. Nie jest to konstrukcja, która wzbudza zaufanie, ale do tej pory nie zatopiliśmy się jeszcze, także jest ok. Nie dajcie się zmylić nazwą ani numerom, jeśli jest to droga krajowa nawet. Tak? To są najczęściej drogi krajowe numer 7, 6, 5, 4. Trzeba wiedzieć, która jest dobra i który odcinek jest dobry, bo to jest bardzo przypadkowe. Droga krajowa nr 7 jest najbardziej znana, ona jest asfaltowa, prawie cała, ale tu również ma dużo dziur, bo jest nieremontowana. Droga krajowa nr 8, idąca od Morondawy w stronę północną do Parku Narodowego Tsingy de Bemaraha, to jest potworny, gruntowy twór pełen dziur i jedzie się nim przez 150 km, trwa to cały dzień, czyli to długi dzień, 8-9 godzin. Poza tym w sezonie deszczowym te drogi są najczęściej nieprzejezdne, to trzeba o tym pamiętać. Zamieniają się w błotne pułapki i wtedy nie ma tam dostępu inaczej jak na przykład łodzią albo samolotem do niektórych miejsc. Droga się znowu trochę pogorszyła. Skaczemy jak tańczące lemury na wybojach. Przed chwilą była jeszcze piaskowa droga, że można było jechać tylko 2 km na godzinę. Czeskie mapy pokazują bardzo dziwne czasy przyjazdów, na przykład 5 km i 2 godziny do celu. To nawet na Madagaskar jest za wolno, ale tak myślałem, że może oni mieli rację. W Batomilo wita nas piękny biały piasek, jak na północy Europy i zadbane, czyste domy, szczęśliwi ludzie, no to wygląda. No i panele słoneczne na wielu budynkach. Kolor morza jest nieziemski.
Co się stało? Co? Co się stało? No my się już żegnamy. Dzień dobry, do widzenia. Ostatnia nasza noc na tej przepięknej plaży i przedostatnia noc na Madagaskarze. Madagaskarze. It's almost over. How are you feeling? Yeah, that's life. There's nothing to say because it was so good. No words. No words can describe this fantastic place. Always in love with Madagascar. See you next time. See you next time in Poliana. Yes! Z żalem żegnamy Lausanne, Mamirano i całą piękną plażę. No i ruszamy do Tularu, nasz ostatni przystanek w podróży przed Taną. Samochód czyściutki, piękny. Można go dalej brudzić na piaskowej drodze. Kolejne 2 godziny.
Po tygodniu wracamy na asfalt. To jest w ogóle jakieś wariactwo. Tuler, no to jest takie trochę bałaganiarskie, ale trochę sympatyczne miasteczko. Jest wybrzeże, wieje wiatr, jest gorąco, ale nie jest źle. Można się przejść przed zmrokiem, jest teraz fajnie, bo nie jest gorąco. No i żegnamy się z naszym samochodem, jesteśmy już na lotnisku w Tuliarze. No i tyle, koniec. Miło było, ale lecimy do Tany. We are in row number 1. No jest tu po prostu taki zajebisty system z bagażami, że polega to na tym. Podchodzisz, jest jeden ważny kierownik, który wystawia jakieś tam karty pokładowe, któremu się mówi, że masz dodatkową lodówkę i trzeba za nią zapłacić. Dobra, no to jest bagaż, 30 euro, dodatkowa sztuka, ok. No i nasze bagaże główne, które mają mieć po 20 kg. Mój ma 25, bo jest tam trochę rumu. Jana ma 27, bo jest tam trochę rumu i innych rzeczy. Stawiamy na wadze. Obok ważnego kierownika w koszuli kręci się paru knypków w zielonych kamizelkach ładowaczy, którzy stawiają Jana na wadze walizkę 27. Gościu się patrzy na nas. Ok. Moją 25. Ok. No i oczywiście bierze to wszystko, kładzie. Kierownik się zajmuje papierami, przymyka oczko, nie patrzy na nic. My wsuwamy po banknociku panu 20 000, to 4 euro. Oszczędzamy lekko, licząc na nadbagażu 100 euro ponad, bo za kilogram by trzeba było zapłacić. A potem jeszcze stawiam mój plecak z dronami, też chcę zważyć. Wychodzi 14 kg, mam prawo do 5. To samo. Dobra, dostaję banknocik. Idziemy dalej, nie? Kierownik jeszcze się pytał, czy nasza lodówka ma gaz w środku. Mówię, nie, w życiu żadnego gazu. No ale tak sobie myślę, że jak tam jest kompresor, to chyba jakiś gaz musi być. No ale powiedziałem mu, że przyleciała samolotem, to i odleci samolotem. No i jesteśmy w Tana, a tu kurde zimno, jeszcze wiatr wieje. Boże, ja w koszulce z nadmorza przyjechałem. No i nadchodzi koniec podróży. Już jesteśmy znowu na terminalu międzynarodowym lotniska Iwato. Antananariva. Będzie znowu długa podróż przez Etiopię. Jesteśmy zmęczeni, ale mamy pełno rumu, pełno pamiątek, pełno wspomnień, pełno przeżyć, pełno zdjęć, filmów. No, to jest coś wyjątkowego. Madagaskar to trzeba przeżyć. Także zapraszam, mam nadzieję, na niedługo kolejną podróż w tym wspaniałym kraju. Wodę jakąś była na taśmie, którą ktoś zostawił, myśląc, że go nie puszczą z tą wodą. No i ona była obok mojego plecaka i facet myślał z kontroli, że ja zostawiłem wodę, bo ta woda tam przeszła przez tą kontrolę, mówię, to nie moja. A oni, sir, your water. I rzucił we mnie tą wodą, tylko że trafił jakąś kobietę w głowę. To po prostu, kurwa, takie gamonie.